Morze Martwe, a właściwie jego pozostałości. Jeszcze w naszych czasach można je zobaczyć. Znajduje się tutaj, jeśli dobrze celnąłem palcem. Jeszcze 40 lat temu było go o 40% więcej. Teraz znika w tempie 1,5 metra wysokości w skali roku. Jeśli minie jeszcze 50 lat, to go w ogóle już nie będzie. Morze Martwe właściwie nie jest w ogóle morzem. Jest troszkę większym jeziorem. Takie duże Mazury, ale ma 50 km długości i 15 km szerokości. Na drugim brzegu widać właściwie Palestynę i góry Palestyny. Ma na tyle przerąbane, że ma tylko jeden dopływ rzeki Jordan, który jest straszliwie eksploatowany do uprawy rolnej. Izrael i Jordan wykorzystują praktycznie większość wody z rzeki do podlewania swoich krzoczków, żeby im wszystko ładnie rosło. A do morza nie trafia prawie nic. Nie ma dopływu, a do tego nie ma deszczu. Te góry, które są po tamtej stronie Palestyny, stopują prawie całkowicie opady deszczu. Spada to tylko 5 cm deszczu na metr kwadratowy rocznie. Prawie nic. Kaczok martwy osiągnął już krytyczny poziom. Zaczęły wychodzić z niego wielkie dziurska w ziemi i zaczął mieszać z poziomami wody pitnej pod ziemią. Tak więc wszystkie źródła ze studni zaczęły się zasalać albo w ogóle znikać. Tak więc okolica zaczęła odczuwać konkretne braki wody. Ogólnie w okolicy nie ma zbyt dużo fauny i flory. No Morze Martwe swoją nazwę wzięło z tego, że jest w nim wciół soli. Takie zasolenie konkretne wynosi 360 gram soli w każdym litrze morza. Przez to też wydobywa się to sól, o czym doskonale wiedzą Brytyjczycy. Już w czasie I wojny światowej zaczęli tutaj Chachmencis lokalnie i wydobywać sól. Firma się nazywała bodajże Palestinian Potash Company i dostarczała Brytyjczykom połowę ich zapotrzebowania soli do 1948 roku poprzedniego wieku. Potem wszystko jakoś ciulło, gdy zaczęły się rozdzielać państwa i ta wielka korporacja solna zniknęła. Woda w Morzu Martwym zawiera 35% minerałów w sobie. Eksperci do spraw skórnych, czyli ja, twierdzą, że pomaga na skórę. Tak więc na wszystkich lotniskach świata znajdziecie kremy z Izraela, z nadmorza Martwego, które są robione z tych hasi, które tam sobie leżą na brzegu. Oprócz tego znajdujemy się na najniższym punkcie na ziemi. Jesteśmy w tej chwili jakieś 400 metrów pod poziomem morza. 30 metrów dalej jest 432. Najniższy punkt na ziemi, na którym można stać bez pływania. Przez to, że jesteśmy tak nisko, ciśnienie jest bardzo wysokie. 1060 hektopaskali średnio. Jeszcze w starożytności było zalecane, żeby żłopać tą wodę, bo podobno miała właściwości zdrowotne. Potem jednak od tego odeszli, bo przypuszczam, że ich lekko suszyło. Przez te zasolenie też, kiedy wskoczy się do tej wody, ciało praktycznie się unosi, więc nie trzeba nic robić. Nawet najgorszy pływak się nie utopi. Chyba żeby leżał głową do wody, to wtedy ma szansę. Przez ostatnie 10 wieków Morze Martwe straciło w okolicach 150 km długości. Niegdyś jeszcze łączyło się z jeziorem Tyberiackim, które teraz właściwie jest słodkie, ale ma dopływy i leży na granicy Izraela, Jordanii i Palestyny. Teraz podzieliło się wręcz na dwie części. Jest część północna i południowa. Na południowej położyli już kreskę całkowicie i tą wodę tam utrzymują tylko w celach odparowania. Do północnej części, czyli do tej, którą widzicie tutaj, mają konkretniejsze plany utrzymania. To znaczy Jordania podpisała z Izraelem pakt na wielki rurociąg, który będzie się ciągnął aż od Morza Czerwonego do Morza Martwego. Tak więc Morze Martwe znika nam w oczach i możliwe, że następne pokolenia nie będą mogły go zobaczyć, jeśli ruła z Morza Czerwonego nie dojdzie do skutku, co jest bardzo możliwe. Oprócz wód gruntowych i ich zamieszania, właściwie i ich wyplenienia,
i dziur zapadających się w ziemi. Mam duży dylemat, czy to znikanie Morza Martwego jest wielkim ekologicznym problemem, czy też może rozwiązaniem wszystkich problemów w regionie. Woda znika w zawrotnym tempie 1,5 metra w skali roku. Za 50 lat prawie nie będzie nic z tego, co jest teraz. Hotele mają przerąbane, lokalne biznesy też. Ale w tym morzu nic nie pływa i nic nie żyje, więc nie będzie w tym strat fauny i flory. Będzie strata wody z solą. I tą rozkminką chciałem zakończyć te piękne opowieści o Morzu Martwym, które jeszcze bardziej umiera niż jest teraz martwe. Morze zaczęło... Kurwa. Jezioro. Właściwie Morze Martwe. Kurwa, nie wiem jak w ogóle nazywać to coś. Kaczuk ten. Martwy.